Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym pokażę Wam kilka rzeczy ze sklepu DIY Choose. Wydaje mi się, że tak się czyta tą nazwę, przynajmniej tak ją czytałam w poprzednim filmiku, bo już raz pokazywałam Wam produkty z tego sklepu. I słuchajcie, znalazłam dwie perełeczki i jak ja to zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że muszę Wam to pokazać, bo to jest coś, czego ja do tej pory jeszcze nie miałam. Pierwszą rzeczą, którą tutaj mam, jest to zestaw, w którym będziemy wyszywać poduszkę. Ja zawsze byłam ciekawa, na czym to polega, jak to działa, jak to jest zrobione, więc sobie to przetestujemy. Zobaczymy w ogóle, co to jest za zestaw. I kolejną rzeczą, to jest teoretycznie coś, co ja miałam, bo jest to zestaw z Joyce Hunday, natomiast w sklepie urzekła mnie ta grafika i tak przez myśl mi przeszło, że a może tam będzie czarna kanwa. Tak mi się coś tam zaświtało, natomiast z tego co widzę, to jednak nie, jednak to czarny trzeba będzie sobie wyszyć. Nowość jest to dla mnie z tego powodu, że jest to dość duży obraz, bo 52 na 36 cm, a ja do tej pory zestawy z Joyce Hunday miałam bardzo malutkie, takie bardziej przerywniczki. No naprawdę urzekł mnie ten wzór tego kotka z tymi rybkami. Przepiękny, więc będziemy sobie tutaj wszystko otwierać i pokażę Wam, co my tutaj mamy, ale zaczniemy może od tej poduszki, bo ona mnie ciekawi zdecydowanie najbardziej. W zestawie mamy zapakowane mulinki w taką folijkę. Odpakowałam sobie mulinki. I kolory są naprawdę zachęcające. Ile mamy kolorów? 10 zaledwie, więc bardzo mało. Szczerze mówiąc, to już nawet nie pamiętam, co to był za wzór. Ale zaraz sobie przypomnę. 10 kolorów, piękne, takie różowe. Wow, no mi się naprawdę bardzo podoba. Co mamy dalej? Dalej mamy chyba instrukcję. Tutaj jest instrukcja, jak prać, jak prasować, jak wyszywać i tutaj jest też napisane, iloma nitkami wyszywać, więc fajnie. I lecimy dalej. Wzór. Wzór. I tutaj od razu zobaczymy, co to jest za grafika. Ok, czyli balony. Ok, fajnie. Już pamiętam. Bardzo ładne są te baloniki. Z tego co widzę, to nawet nie ma tutaj zbyt dużo wyszywania, więc to też będzie ala taki przerywniczek. I zobaczcie, informacja, że mamy wyszywać 3 nitkami, czyli każdą jakby tą niteczkę dzielimy sobie na pół i wyszywamy połówką. Fajnie, że w końcu dają te informacje, bo zazwyczaj właśnie takich informacji nie było, więc teraz już wiemy, że 3 nitkami. I teraz król imprezy. Dobra, wypadły mi igły. Zobaczcie, ile jest igieł. 1, 2, 3, 4, 5 chyba. Tak, 5 igieł, więc bardzo dużo. Widzę, że nie mogę tutaj nic wyostrzyć, bo światło jest okropne jak zawsze. I tutaj te balony. To jest w tą stronę. Poduszka jest bardzo duża. O! Fajne te balony. Właśnie to będzie taki mały przerywnik. I bardzo bym chciała to niedługo wyszyć, więc na pewno Wam pokażę. Z drugiej strony mamy takie pluszowe coś. Bardzo przyjemne w dotyku. No i suwak. Suwak można sobie zasunąć. Fajnie. Naprawdę fajnie. To jest taka duża poduszka. Mam wrażenie, że ta z tych dużych, takich ozdobnych, to nie jest ta taka mała, typu taki jasiek pod głowę do spania. Nawet nie wiem, czy Wy używacie takiego określenia, ale u mnie w domu właśnie takie istniało. Więc to nie jest taka poduszka, tylko taka duża, ozdobna poduszka, taka, wiecie, na sofę na przykład położyć. Więc też fajnie. No, mi się podoba. Natomiast osobiście, jakbym Wam miała powiedzieć,
to wydaje mi się, że jakby było 14 CT i mniejsza poduszka, to wyglądałoby to na pewno efektowniej, ale zobaczymy. Na razie ciężko powiedzieć. Widzę, że wzorek jest pięknie nadrukowany, kolorki są przepiękne, właśnie taki ala przerywniczek. Na pewno sobie to wyszyję w niedalekiej przyszłości, bo wygląda to naprawdę przepięknie. Moje światło jest już coraz gorsze, ale spróbuję Wam pokazać również ten drugi zestaw, który bardzo wpadł mi w oko. Zobaczymy, co tutaj jest. Może nie będę wyciągać już tej pierwszej strony, chociaż w sumie chyba muszę, bo nawet nie mogę jej podwadzić. Mamy to. I teraz tak, pierwsza strona, no to jest właśnie strona taka tytułowa. I tutaj mamy wzór. Wzór jest na kartce śliskiej. Jest w wersji takiej książkowej. Pewnie z uwagi na to, że jest bardzo duży. Ja nigdy się z czymś takim nie spotkałam, więc fajnie. Widzę, że tutaj jest nawet backstitch. Zobaczcie, nawet backstitch jest w tym obrazie, więc naprawdę dość wymagające. Tutaj też mamy ponumerowane strony, czyli lecimy tak, jak tutaj są te numerki. Dobra, i tu już się zaczyna ten kotek. To już jest koniec. Tu jest końcówka kotka. Zobaczcie, 21 kolorów. Backstitch mamy w ogóle, ile rodzajów backstitcha, w sensie kolorów. Tutaj widzę pełne krzyżyki. No i z racji, że jest to kanwa 14 CT, to będziemy wyszywać 2 nitkami. I tutaj jest również kanwa z nadrukiem. Naprawdę, jeżeli chodzi o ten wzór, to duży plus, bo można sobie to wyszyć ponownie, więc dla mnie naprawdę super. I teraz obraz. Przez to, że jest to kanwa 14 CT, nie wydaje on się jakiś taki bardzo gigantyczny, ale jest dużo większy niż te zestawy, które miałam do tej pory. Zobaczcie, jaka jest piękna legenda. Jakie są tutaj duże znaczki, widać je z daleka. Z tego, co widzę, to nadruk również jest pięknie rozrysowany. Muszę się tutaj jeszcze trochę przyjrzeć, ale wydaje mi się, że jest wszystko ok. Widzę, że na tych rybkach jest troszeczkę trudniej. Te rybki będą bardziej takie wymagające, natomiast jeżeli chodzi o samego kotka i samo tło, to myślę, że spokojnie nawet można się tutaj zanudzić na śmierć, chociaż kto co woli. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego obrazu. Standardowo mamy pięknie obszyte brzegi, więc nie musimy sobie tutaj nic przygotowywać. No i tutaj niteczki. Mamy niteczki. Mamy 2 igiełki. Mamy zaznaczone, że jest to kanwa 14 i wyszywamy 2 nitkami. Ja to za każdym razem podkreślam, że w tych chińskich zestawach, jeżeli macie kanwę 11, to 3 nitkami. Jak macie 14, to 2 nitkami. Ja się ugaduję tyle, mówię, piszę, a i tak potem dostaję wiadomość, że ktoś wyszył źle. I ja nie wiem, ile ja bym się nie naprodukowała, ile ja bym się nie natłumaczyła, to i tak potem ktoś mi napisze, dlaczego to jest brzydko wygląda, jak ja to wyszywam według legendy. No dobra, ale nitki trzeba rozdzielić. Jedna nitka, ta tutaj, ma 6 małych niteczek, cieniutkich. I to sobie trzeba roztegotać. Bierzecie sobie tu, pokażę, tu i sobie rozciągacie, widzicie? Nie wiem, czy widzicie, bo mi się jak zwykle nie chce wyostrzyć, ale jak wyszywacie 14, to bierzecie 2 takie małe niteczki i tymi 2 wyszywacie. A jak wyszywacie na
11 CT, to sobie dzielicie to na pół i wyszywacie 3 nitkami. I naprawdę powtarzam to, ile się tylko da, ale i tak zawsze się ktoś znajdzie, więc będę chyba powtarzać do skutku po prostu. I teraz te mulinki, bardzo fajne kolory, w sensie takie kontrastowe. Zobaczcie, jak pięknie będzie wyglądał żółty na czarnym tle, albo chociażby dodajmy sobie do tego jeszcze ten szary. No moim zdaniem będzie to piękne połączenie. Naprawdę będzie to wyglądało zabójczo. Też już się nie mogę doczekać, aż sobie to wyszyję. Ale powiem Wam szczerze, ja mam taką kolejkę, że nie wiem, może za 10 lat, ale tą poduszkę na pewno, bo ta poduszka mnie zaintrygowała i chciałabym sobie to sprawdzić. Tutaj mamy oczywiście metrowe niteczki. Ja kiedyś sobie je przygotowywałam, ale teraz już tego nie robię. Po prostu wyciągam jedną tą pojedynczą, składam na pół i tak wyszywam, bo tak mi jest dużo wygodniej. Kiedyś uważałam, że kiedy przetnę sobie je na pół, to wtedy mi będzie wygodniej, ale w efekcie tak nie było, więc robię teraz tak jest dużo szybciej. No i teraz pokażę Wam może trochę dokładniej te zestawy. Pokazałam Wam te dwa zestawy, więc koniecznie dajcie znać, który z nich podoba Wam się bardziej. Ja szczerze mówiąc, no nie jestem w stanie zdecydować, bo bardzo mi się podoba ten wzór, ale również bardzo podoba mi się zamysł wyszywania poduszki, więc dajcie znać, co Wy wolicie. I przygotujcie się na to, że już niebawem zobaczycie, jak będę wyszywała tą poduszkę, bo jestem bardzo jej ciekawa. I jak tylko skończę ten przerywnik, który właśnie niedawno zaczęłam, to będę wyszywała to. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!